Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samary, Zdrowie, Uroda i Fitoterapia. Dziś Wam przedstawię cudowną roślinę leczniczą. I chociaż tak jak zwykle przedstawię, na jakie dolegliwości ona pomaga, kiedy jest skuteczna, to akurat tą roślinę praktycznie każdy z nas powinien przynajmniej raz na jakiś czas zastosować po prostu profilaktycznie. I zobaczycie Państwo dlaczego. Roślina, o której mowa, to jest kocanka piaskowa. Inaczej jeszcze mówią na nią nieśmiertelnik żółty. To jest roślina, która w Polsce rośnie na przykład na takich terenach piaszczystych, gdzieś na nieużytkach, nie jest wymagająca i ma dość specyficzne koszyczki kwiatowe. Nawet po ususzeniu dość długo zachowują taki swój żółty, piękny kolor. Jeżeli chodzi o surowiec taki leczniczy, to najwięcej składników aktywnych zawiera właśnie kwiat. Dzięki temu bogactwu substancji biologicznie czynnych kocanka ma bardzo szerokie spektrum działania. I jeżeli mówić o jej właściwościach, to na pierwsze miejsce trzeba postawić wątrobę, bo zioło to działa ochronnie na miąższ wątroby i normalizuje funkcję tego narządu. Tak naprawdę przy absolutnie wszystkich dysfunkcjach wątroby kocanka nam się sprawdzi. I jest tak mocna w swoim działaniu przeciwzapalnym i regenerującym, że można ją stosować, poleca się, trzeba ją stosować przy stanach zapalnych wirusowych, żółtaczce typu A, typu B i typu C. Oczywiście, jak jest tak poważny stan, jak jest stan zapalny wirusowy, to nie sama kocanka. Jest bardzo dużo różnych środków, które w tym momencie trzeba zastosować. Musi być odpowiednie leczenie. Natomiast kocanka jest jednym z elementów wspomagającym leczenie tak poważnych dolegliwości. Natomiast oprócz wątroby też ma ogromne zastosowanie przy różnego rodzaju problemach z pęcherzykiem żółciowym. I dlatego można uznać za jedną z najlepszych roślin jako profilaktyka powstania kamicy żółciowej, różnego rodzaju dysfunkcji i stanów zapalnych, bo kocanka normalizuje skład samej żółci i jej konsystencję. Działa żółciotwórczo, działa żółciopędnie, działa rozkurczowo, poprawia ogólnie funkcję dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego. Jest niesamowita, żeby usprawnić te wszystkie procesy, a wiadomo, że przy zastoju żółci powstaje u nas ogromna ilość problemów zdrowotnych, bo żółć odgrywa ogromną rolę. Po pierwsze w procesie trawiennym, a po drugie jako taki środek ochronny, bo zabija chorobotwórcze bakterie, wirusy i pasożyty, które mogą dostać się do naszego układu pokarmowego. O tym, na ile niebezpieczny jest zastój żółci i jak sobie z tym poradzić, to mówiłam w innym nagraniu. I Państwo do tego nagrania odsyłam, koniecznie go zobaczcie. Także dla wszystkich osób, które chcą usprawnić pracę pęcherzyka żółciowego i wątroby, kocanka jest obowiązkowa. A co z tymi osobami, które pęcherzyka już nie mają? Niestety wiele osób, które już nie ma pęcherzyka żółciowego, myśli, że nie ma pęcherzyka, nie ma problemu. A jest zupełnie inaczej. To, że nie ma pęcherzyka, to jeszcze nie znaczy, że kamienie nie będą się tworzyć, tylko mogą się teraz tworzyć zupełnie w innym miejscu. W takich drogach wątrobowych, przez które żółć jest nadal wydalana do dwunastnicy, tylko już nie będzie gromadzona w pęcherzyku, którego nie ma. Także, żeby te kamienie się nie tworzyły teraz już w samej wątrobie, znowu takie kocanka jest potrzebna. Także jeżeli macie kogoś ze znajomych w rodzinie, którzy mają już usunięty pęcherzyk, koniecznie przekażcie im to nagranie, żeby widzieli, jak sobie pomóc. Kocanka szczególnie się sprawdza i to rzeczywiście daje bardzo szybkie efekty w sytuacjach, kiedy po usunięciu pęcherzyka pojawiają się niestrawności, mdłości, jakieś dolegliwości. No to jest zioło, które może tu złagodzić albo nawet całkowicie usunąć te objawy. Kocanka stymuluje pracę trzustki, wzmaga produkcję enzymów trawiennych, przez co poprawia nam cały proces trawienny. Bardzo pozytywnie wpływa na jelita.
Jeżeli chodzi o śluzówkę i w ogóle nie tylko śluzówkę, w ogóle tkankę, ściankę żołądka, ściankę jelit, to poprawia ich funkcjonowanie i poprawia ich ukrwienie. Rozszerza naczynia krwionośne, które w ściance żołądka i jelit się znajduje. Dzięki temu też poprawia i sam proces trawienia, i funkcję śluzówki, przyspiesza proces regeneracji, przyspiesza też wchłanianie składników odżywczych. Kocanka działa przeciwzapalnie i rozkurczowo. Dlatego przy bólach żołądka, przy bólach jelit właśnie związanych ze skurczem będzie wskazana. Pomaga też pozbyć się nudności, które się pojawiają przy dysfunkcjach żołądka, wątroby lub pęcherzyka żółciowego. I dodatkowo ma bardzo mocny efekt odtruwający i moczopędny. Także poleca się ją nawet w problemach takich jak stany zapalne cewki moczowej, dróg moczowych i pęcherza moczowego. I to, kochani, jeszcze nie wszystko. W medycynie naturalnej kocanka jest też znana jako wspaniały środek na problemy reumatyczne. I dodatkowo dodaje się ona do różnego rodzaju mieszanek antypasożytniczych. Też myślę, że są osoby, które chcą zadbać o skórę i tu kocanka też pomoże, bo takie maceraty olejowe lub różnego rodzaju maści i kremy z kocanką sprawdzają się jako efekt odmładzający skóry, bo ma bardzo mocne działanie antyoksydacyjne, ale też ze względu na pozytywny wpływ na naczynia krwionośne poleca się przy rozszerzonych naczyniach krwionośnych i pomaga szybciej wchłonąć różnego rodzaju krwiaki i siniaki. I jeszcze, gdzie medycyna naturalna poleca stosować kocankę, to są stany zapalne górnych dróg oddechowych. Przeziębienie, zapalenie oskrzeli, a nawet przy alergiach. Zobaczcie, jaka niesamowita roślina. Oczywiście są swoje przeciwwskazania, ale też jest pewien schemat, jak prawidłowo trzeba je stosować. I zacznijmy od przeciwwskazań. Pierwsze to oczywiście jakaś reakcja alergiczna lub nadwrażliwość na konkretne zioło. Drugie to jest kamica żółciowa. Jeżeli ktoś już ma kamienia w pęcherzyku żółciowym, to niestety kocankę stosować nie może ze względu na jej efekt taki żółciopędny, żeby w przewodach żółciowych gdzieś jakiś kamyczek nie został i nie zablokował całkowicie przepływu żółci. Jeszcze nie stosujemy przy ostrych stanach zapalnych na śluzówce żołądka i przy ostrych stanach zapalnych trzustki, jak również przy wrzodach żołądka. Dopóki te stany się nie wygoją, kocankę nie stosujemy. Jak kocankę prawidłowo stosować? Po pierwsze, nie stosujemy naparu, tylko odwar. Napar jest zdecydowanie za słaby. Odwar będzie okazywał to niezbędne działanie na nasz organizm. Bierzemy dość koncentrowany roztwór, 4 łyżki suszonych kwiatów na 200 ml wrzątku. Do garnuszka wsypujemy kwiaty, zalewamy wrzątkiem, zakrywamy pokrywką i wstawiamy to do kąpieli wodnej. Nie do kąpieli parowej, tylko do kąpieli wodnej. Do kolejnego dużego garnka, w którym jest woda gotująca się. I gotujemy na wolnym ogniu 30 minut. Po czym odstawiamy jeszcze na 10-15 minut, następnie przecedzamy, patrzymy, ile nam wyszło roztworu. Nie wygotuje się za bardzo, bo robimy to pod przykryciem, a jednak trochę tego płynu nam zmaleje. I trzeba dolać wodą przygotowaną do 200 ml, żeby uzyskać ten roztwór 10%. Trzymać to trzeba w termosie, bo pije się na ciepło. I teraz tą naszą szklankę naparu powinniśmy wypić małymi porcjami w ciągu dnia. Małymi porcjami to można powiedzieć tak po 1/3 tej szklanki 3 razy dziennie przed posiłkiem, gdzieś 15-20 minut. Cała kuracja trwa 2-3 tygodnie, najlepiej 3. Jeżeli chodzi o profilaktykę, wystarczy raz do roku. Jeżeli
ktoś ma jakieś problemy zdrowotne i wymaga rzeczywiście takiej dłuższej kuracji, to po tych 3 tygodniach trzeba zrobić przerwę 1-2 tygodnie i znowu kurację można powtórzyć. I takie kuracje wtedy można robić 2-3 razy do roku. Natomiast to jeszcze nie wszystko. Oprócz samej kuracji, jak się przeprowadza, trzeba wiedzieć, czego można oczekiwać po zastosowaniu takich ziół, bo nagle zaczynamy stymulować pracę pęcherzyka i pracę wątroby. I bardzo często na początku, pierwsze 2-3 dni mogą wystąpić problemy ze stolcem. I to absolutnie takie diametralnie różne. U kogoś może być zaparcie, u kogoś może być biegunka. To zwykle po tych 3-4 dniach mija. I później już ten stolec stabilizuje się. Druga rzecz. Czasami, jak zaczynamy stosować kocankę i nam drogi żółciowe się otwierają, ta żółć wychodzi, czasami jest bardzo gęsta, no to może się pojawić taki dyskomfort, a nawet ból w górnym odcinku brzucha, no i gdzieś po prawej stronie i też po 3-4 dniach to mija. Natomiast jeżeli ból jest mocny, odstawić zioła. Jeżeli po 3-4 dniach nie mija, odstawić zioła i zrobić badanie pęcherzyka żółciowego. Po prostu zrobić USG wątroby. Dlaczego? Dlatego, że prawdopodobnie ta żółć jest zbyt gęsta, a może już tam są kamyczki, o których nie wiecie. Natomiast co dodatkowo, nie samo zioło. Pamiętajcie, zawsze odpowiednia ilość wody. Rano na czczo pierwsze co robimy, to pijemy wodę. I pijemy ciepłą, nie temperatury pokoju, a troszeczkę cieplejszą, żeby też pobudzić wszystkie procesy produkcji enzymów trawiennych, kwasów trawiennych, żółci, żeby wspomóc nasz organizm. Dodatkowo jest bardzo ważne ćwiczenie. 2 ćwiczenia to jest po prostu podstawa, jeżeli chcemy wyregulować pracę pęcherzyka żółciowego. O tym już wspominałam, ale może ktoś nie widział tych nagrań i nie wie. To jest pierwsze oddychanie wisceralne i tu Wam dam nagranie, dam Wam link do tego filmiku, tak samo jak w opisie pod tym wideo. I drugie to jest odblokowanie przepony. Jeżeli nie odblokujemy przepony, to właśnie ten ból też może się pojawić, bo te skurcze, które występują w całym ciele, no sama kocanka sobie nie poradzi z takim ogromem stresu, który utrzymuje się przez kilka dni, kilka miesięcy, a u kogoś nawet kilka lat. I to spięcie jest bardzo mocne. Rozluźnienie przepony 3 razy dziennie przed spożywaniem posiłkiem, na przykład przed też spożyciem takich ziół, bardzo mocno usprawni to działanie. Oczywiście dieta i tak dalej, to wszystko my o tym już rozmawialiśmy na kanale i całą playlistę możecie obejrzeć, jeżeli chodzi o wątrobę i pęcherzyk żółciowy. Natomiast kocanka to jest takie zioło, które dla wątroby i dla pęcherzyka jest po prostu zbawienne. Mam nadzieję, że temat był dla Was ciekawy i przydatny. A ja bardzo dziękuję za uwagę i życzę Państwu dużo zdrowia.